Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Produkty marki Strong wielokrotnie gościły na kanale, ponieważ oferują naprawdę ciekawe parametry w rozsądnych cenach. Dzisiaj pojawia się, myślę, że jedna z ciekawszych premier producenta w ostatnim czasie, a mianowicie mobilny router bezprzewodowy w technologii 5G mobilnej. Gościł już na kanale model stacjonarny mobilnego internetu 5G, tutaj gdzieś Wam podlinkuję tą recenzję. Tamten naprawdę zrobił na mnie świetne wrażenie, więc mam nadzieję, że nie zawiodę się również na modelu mobilnym. A więc nie przedłużając, zaczynamy. Sprzęt dociera do nas w białym tekturowym opakowaniu. Brawo producent za to, że rezygnuje z plastików tam, gdzie jest to tylko możliwe. Mamy oczywiście na przednim panelu informacje o marce Strong 5G Mobile Hotspot i tutaj nazwa kodowa 5G MiFi AX 1800. Można stąd wywnioskować, że do 1800 megabitów na sekundę będziemy mogli wykorzystać poprzez sieć Wi-Fi. Natomiast informacja tutaj o prędkości modemu 5G do 3,4 gigabita na sekundę, czyli myślę, że w zupełności wystarczająco. Na dole mamy informację o głównych parametrach. 3,4 gigabita to prędkość oczywiście modemu 5G, dotykowy ekran, Wi-Fi 6, ładowanie z USB-C, co mnie bardzo cieszy, i ratunkowe, awaryjne ładowanie również smartfona, czyli prawdopodobnie może jako powerbank również sprzęt funkcjonować. 4 lata gwarancji. Na bocznej ściance mamy informację o tym, że jest to właśnie mobilny hotspot Wi-Fi 6 do 3,4 gigabita ściąganie danych z sieci. Mamy tą informację o również wielu innych językach. Z boku powtórzona ta informacja w kolejnych językach. Na odwrocie producent wskazuje wspierane pasma i tutaj już na samym początku warto podkreślić, że sprzęt wspiera w technologii 5G zarówno wersje sieci Not Standalone, które w tej chwili są jeszcze najczęstszym dostępnym wariantem, jak również Standalone, czyli samodzielne sieci 5G, w tym wspiera również pasma europejskie. Widzę, że na 4G również wspiera główne pasmo, chociażby B20, gdzie mamy 800 MHz zasięgowe. Mamy Wi-Fi i tutaj mamy Wi-Fi 2.4 i Wi-Fi 5 GHz. Jeżeli chodzi o prędkości, to w sieci standalone możemy osiągnąć do 2,4 gigabita na sekundę, jeżeli chodzi o ściąganie, do 900 megabitów, jeżeli chodzi o wysyłanie. W przypadku sieci Not Standalone, gdzie możemy agregować te częstotliwości z LTE, mamy 3,4 gigabita i 550 megabitów w górę. W sieci LTE jest to 1,6 gigabita w dół i 200 megabitów w górę. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to kategoria 19 LTE 4G. Jeżeli chodzi o ekran, to jest 2,4 cala dotykowy. Klawisze są, jest klawisz włączenia, wyłączenia urządzenia. Bateria ma sporą pojemność, bo 4500 mAh, ale mamy również szybkie ładowanie Power Delivery 3.0, a sam pobór prądu to poniżej 10 W. No niestety urządzenia 5G są dosyć prądożerne. Co do karty SIM, to nie mamy tutaj eSIM-a, ale mamy tradycyjny SIM, nano SIM, więc będziemy mogli włożyć sobie dowolną kartę. Jeżeli chodzi o ładowanie, to mamy szeroki zakres napięć, nawet do ponad 20 W. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozpakować urządzenie i zobaczyć, co otrzymujemy w zestawie. A w zestawie otrzymujemy sam router, może o nim za chwilę. Otrzymujemy taki kod QR do Wi-Fi, aby szybko się zalogować. Otrzymujemy tutaj ten starter z 5 GB
oraz takie opakowanie, w którym otrzymujemy baterię oraz kabel USB-C do USB-A. Bateria zapewne się przyda. Wracając do sprzętu, tutaj mamy jeszcze dokumentację. Ja z niej korzystać w tej chwili nie będę, powinienem sobie poradzić, myślę, że bez. Sam router. Ekran główny jest pokryty folią, mamy logo Stronga, plastikowa, matowa obudowa, Bravo Producent, nie powinny być widoczne na niej rysy. Tutaj jest włącznik urządzenia USB typu C, prosta, estetyczna obudowa i folia na ekranie. Dobrze, że producent pomyślał o takich drobiazgach również. Po zdjęciu pokrywy tutaj mamy strzałkę, w którym kierunku należy przesuwać klapkę. Popatrzcie na te detale, z jaką dbałością producent pomyślał również o kwestii baterii. Tutaj jest taki materiał, który powinien wspomagać przesuwanie się baterii. Sama bateria litowo-polimerowa, pojemność 17 Wh, 4500 mAh. W środku urządzenia mamy slot na kartę SIM, tak aby móc zamontować kartę nano SIM i oczywiście możemy ją zablokować. Włóżmy baterię. Po pierwszej konfiguracji podstawowe ustawienia mamy dostępne z poziomu dotykowego ekranu. Mamy w tej chwili widoczność podłączonych urządzeń. Tutaj jest na 5 GHz urządzenie moje jedno podłączone. Możemy włączyć, wyłączyć sieć Wi-Fi na 2,4-5 GHz. Możemy też ustawić DHCP, adresy, to wszystko z poziomu tego ekranu. Mamy też możliwość wyboru trybu pracy, tryb samolotowy, przełącznik danych, roaming i wybór trybu pracy sieci. Ja, słuchajcie, teraz żebyście to dobrze widzieli, ja osobiście korzystam najczęściej, jeżeli chcę uzyskać największą prędkość przez 5G Not Standalone w polskich sieciach, a jeżeli chcę uzyskać największą kompatybilność, to przełączam się na wersję z 4G. Z 3G nie korzystam z wiadomych powodów. Te sieci się do transmisji danych nie nadają. Też są w tej chwili już wygaszane. Czyli prędkość, najlepsze prędkości na 5G Not Standalone, a jeżeli chcecie największą kompatybilność, dorzućcie do tego jeszcze Standalone i Not Standalone, ale sieci 4G, czyli to ustawienie tutaj przedostatnie. Możemy sobie jeszcze wybrać intensywność podświetlania, po jakim czasie ma być wyłączany ekran automatycznie i wybrać sobie język. Tu mamy wybór języków: niemiecki, francuski, włoski, portugalski, hiszpański, angielski. No i tu mamy jeszcze możliwość ustawienia przywrócenia ustawień fabrycznych, jeżeli będziemy sobie chcieli zresetować sprzęt. U samej góry mamy 3 ikonki. Ikonka zasięgu sieci, czy to jest 4G, czy to jest 5G, stan naładowania baterii w procentach i ikonka o tym, że jesteśmy połączeni z internetem. Logowanie do panelu www konfiguracji routera następuje poprzez wpisanie adresu 192.168.0.1. Wpisujemy adres, później podajemy hasło i logujemy się do głównego panelu.
Ja tutaj pozwoliłem sobie ukryć informacje o modemie, ponieważ jest tam EMI, mój numer telefonu, więc pozwolicie, że zachowam to dla siebie. Natomiast główne ustawienia są tutaj. Mam informację o nazwie urządzenia, o wersji oprogramowania, ile czasu jest uruchomione, u mnie od 18 godzin, zużycie procesora, pamięci i zużycie pamięci wewnętrznej. Mamy u góry na panelu informację, że w tej chwili działamy w trybie 5G Not Standalone, czyli sieci, które są dominujące w tej chwili w Europie i na świecie w sumie też. Mamy też status karty SIM, mamy informację o aktywności Wi-Fi i w paśmie 2,4 GHz i w paśmie 5 GHz oraz stan baterii 83% jest w trakcie ładowania. Możemy też przejść automatycznie na SMS-y tutaj, jeżeli sobie klikniemy. Natomiast nie musimy tego robić, bo obsługuje też ten router SMS-y. Czyli tak, pierwsza zakładka Device Information, później mamy drugą Network Information i tutaj mamy ile danych pobraliśmy, jak również jaka jest jakość sygnału. Mamy tryb sieci podane 5G Not Standalone. Mamy też zakładkę DHCP. Tutaj możemy sobie, jak widać, mój Xiaomi się zalogował i zalogował się mój Legion. Chyba teraz będzie widoczne. Tak, Legion 5, z którego korzystamy w tej chwili. To są dwa urządzenia, którym przydzielono adresy IP. Mamy, słuchajcie, zakładkę z Wi-Fi w zakresie 2,4 GHz i mamy też zakładkę z informacjami o 5 GHz, sieci Wi-Fi na 5 GHz. Mamy tutaj informacje o trybie sieci, o tym, jakie są urządzenia zalogowane, moje dwa, telefon i laptop. Mamy też Internet Settings i tutaj mamy ciekawe opcje, bo możemy wybrać tryb pracy sieci. Możemy wybrać sobie 3G, 4G, 4G albo 3G, 5G niesamodzielne, not standalone, 5G samodzielne, standalone i tutaj dodajemy do tego jeszcze 4G i 3G w wersji standalone i not standalone, czyli tak naprawdę sporo konfiguracji. To co ważne, ten router nie wspiera już sieci 2G, no ale nikt z 2G przy zdrowych zmysłach nie korzysta z danych, bo to w zasadzie można korzystać, ale Edge jest tak wolny, że dzisiejsze współczesne strony się Wam nie zalogują, nie załadują. Ciekawostka jest też taka, że jeżeli chcecie uzyskać najbardziej uniwersalne ustawienie, to myślę, że to jest to 5G Standalone, Net Standalone i 4G. Natomiast jeżeli chcecie uzyskać najlepsze prędkości, to albo 5G Not Standalone, albo 5G Standalone, bo ja najlepsze wyniki uzyskiwałem na tej konfiguracji w tej chwili o takiej. Kiedy zostawiłem to, prędkości były zdecydowanie wyższe niż w momencie, kiedy ustawiłem taką konfigurację. To tak informacyjnie. Mamy też ustawienia sieciowe i tu możemy włączyć tryb samolotowy, możemy włączyć roaming, wyłączyć w ogóle transmisję danych. Mamy też zakładkę APN i tutaj możemy włączyć NATA, kilka dodatkowych ustawień. Ja mam w tej chwili tryb Orange'a włączony, to znaczy Access APN List Orange'a, bo z tej sieci korzystam, ale nic nie musiałem wpisywać. Sam wykrywa modem ustawienia sieciowe. Tutaj jest zakładka dotycząca weryfikacji PIN-u. Możemy go również wpisać. Pomyślano o tym. I limity, jeżeli chodzi o zużycie danych. No ja sobie ustawiłem limit chyba 800 GB, bo tyle mam na swojej karcie, 850, bo tyle mniej więcej mam, 800 chyba 60 mam dostępnych, tak żebym nie przekroczył tych danych. Kolejna zakładka, kolejna sekcja Wi-Fi i tutaj już są ustawienia, bo tam były informacje, a tutaj mamy ustawienia. Możemy sobie wybrać przy 2,4 GHz opcję 5G Optimization. Możemy też zmienić nazwę sieci, zmienić tryb bezpieczeństwa, szyfrowania. Ja mam w tej chwili WPA 2, można zmienić na 3, aczkolwiek nie wiem czy przy takich normalnych zastosowaniach warto. Hasło, Wi-Fi, QR kod jest również
i są również ustawienia zaawansowane. Tutaj możemy wybrać moc sieci, wybór kanału, możemy ustawić na auto, możemy wybrać tryb, czy to ma być sieć AX, AC, N, G, B, niższe, zakres, pasmo, jeżeli chodzi o jakie będzie wykorzystywane na potrzeby 2,4 GHz, można sobie ustawić również. I Max Station, tutaj chyba chodzi o ilość anten wykorzystywanych do pracy. Mamy też 5 GHz, tutaj już są inne ustawienia dosyć ciekawe. Mamy tak, Wi-Fi, włączenie, wyłączenie, rozgłaszanie sieci, nazwa sieci, też tryb weryfikacji i hasło, ale w zaawansowanych mamy takie ustawienia jak DFS, czyli Dynamic Frequency Synchronization chyba, co oznacza, jest to, ten tryb łączenia go powoduje, że nie będziemy zakłócać radarów, innych pasm, które są w okolicy, natomiast router dużo dłużej zostawia połączenie, bo musi zweryfikować dostępne sieci. To może potrwać nawet kilka minut, więc jeżeli nie chcecie mieć czysty sygnał, to można to włączyć, aczkolwiek nie zdziwcie się, że zdecydowanie dłużej będzie zestawienie połączenia Wi-Fi trwało. Mamy też możliwość wyboru oczywiście kanałów, siłę sygnału również, tutaj nawet 15, 35, 50, 70, 100. Szerokość pasma na 80 GHz jest optymalnie i również 8 Max Station można ustawić. Kolejna, słuchajcie, sekcja ustawienia DHCP, rezerwacja IP, ustawienia routingu, ustawienia VPN-a, jeżeli ktoś korzysta. Więc tutaj te ustawienia są naprawdę dosyć zaawansowane. Nie mówię, że bardzo, ale nie są to tylko bardzo podstawowe, okrojone funkcje. Tutaj mamy dosyć dużo możliwości konfiguracji. Mamy też zaawansowane ustawienia, Advanced Settings, i tutaj mamy DNS-a, można ustawić. Oraz można, słuchajcie, tutaj możemy zmienić go, oraz możemy ustawić inne ciekawe opcje, ale dotyczące sieci komórkowej. To, o co wiele osób pyta, to czy można sobie zablokować jakieś pasma. Tak, możemy. Band 1, band 8, wszystkie bandy w zasadzie możemy wybrać, które nas interesują w danej lokalizacji. Możemy też wybrać sobie pasma w 5G i ustawić je według własnego uznania. Według mnie funkcja bardzo fajna, natomiast tylko dla świadomych użytkowników zaawansowanych, którzy po testach dojdą do wniosku, że na przykład jakieś pasmo jest u nich zdecydowanie mniej obciążone i chcą, żeby na tym paśmie się modem logował. Dodatkowo mamy jeszcze niespotykaną opcję, słuchajcie, sobie zablokowania stacji, konkretnej stacji komórki na stacji bazowej. Czyli jeżeli jesteśmy gdzieś pomiędzy dwoma stacjami albo trzema, to możemy sobie tak wybrać, żeby on się nie przełączał na tą o silniejszym sygnale, ale bardziej obciążoną, tylko na przykład na tą o słabszym sygnale, która ma zdecydowanie większą przepustowość dostępną. To też jest bardzo fajne. Musimy podać dane danej stacji i komórki nawet, cell ID, i możemy sobie to, słuchajcie, fajnie zablokować. Też myślę, że dla zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą, co robią, bo nie są to ustawienia dla takiego zwykłego użytkownika. On po prostu może włożyć kartę SIM i w zasadzie bardzo prosto skonfigurować router i już korzystać z urządzenia. Natomiast takie funkcje są. Można włączyć, wyłączyć funkcje SMS-owe również. Message Center to jest to, co Wam pokazywałem wcześniej. Można pisać SMS-y, odbierać. Mamy książkę telefoniczną. Mamy też Firewalla. I tutaj mam ustawienia DMZ-a, możemy zmienić. Forwardować porty. Też niektórzy z tego korzystają. Filtrowanie. Tutaj zasady filtrowania. Możemy po portach filtrować, po MAC adresach. No, tych ustawień jest sporo. Też niektórzy potrzebują takiej konfiguracji, takich możliwości. Mamy też filtr adresów URL. Możemy zablokować jakieś adresy, żeby nie można było na nie wchodzić.
Mamy MAC binding, czyli też funkcja, która spotykana jest w bardziej zaawansowanych urządzeniach. Mamy też DOSA Protection. Nie wiem, jak to działa, aczkolwiek podejrzewam, że w pewnym stopniu ogranicza dużą ilość zapytań, więc może też nas częściowo uchronić przed takimi atakami. Mamy możliwość włączenia zdalnego zarządzania przez web i co tu jeszcze mamy? Ostatnią opcję Management System Settings. Tutaj mamy możliwość zrobienia rebootu albo odtworzenia ustawień fabrycznych, zmiany hasła, zmiana ustawień, jeżeli chodzi o strefę czasową. Możemy też synchronizować czas. Jak widać, szybko zsynchronizował. Mamy inteligentne ustawienia. I tutaj mamy ciekawą też opcję zaktywowaną. Jest to reverse charging, bo ten powerbank może funkcjonować również jako powerbank, tak? Może nam tutaj podawać prąd albo wysokie napięcie, maksymalne albo rekomendowane. Jak podłączymy sobie smartfona, to możemy również skorzystać z baterii, z prądu, który mamy w routerze, podładować sobie trochę urządzenie. Czy to jest tego warte? To już jest inna kwestia. Mamy jeszcze logi, mamy system update. Możemy sobie sprawdzić, czy mamy jakąś nowszą wersję, czy też nie. Nie mamy. I jeszcze mamy zakładkę diagnostyczną. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ustawienia przez www. One są najbardziej zaawansowane. No dobrze, słuchajcie, mamy podłączonego Stronga. Ja może tutaj Wam pokażę, że jestem z nim połączony. Przełączę na właściwości. Przejdziemy na ustawienia. Jesteśmy połączeni przez 5G, 5 GHz oczywiście. Prędkość 1200. Stan sieci not standalone. Dajemy start. Godziny szczytu są, od razu Wam powiem, więc możemy niestety mieć wolniejszy transfer, ale jak widać prędkości są naprawdę niezłe. Przekraczamy 500 megabitów, jeżeli chodzi o ściąganie, jeżeli chodzi o wysyłanie może dobijemy do 30 kilka megabitów, ale sieć jest naprawdę obciążona, stąd też taki, a nie inny wynik. Myślę, że nie jest źle. Moi drodzy, podsumowując testy mobilnego routera 5G od Stronga, bo nie chciałbym, żeby to wideo trwało pół godziny, a więc takie skrótowe podsumowanie z mojej strony. Samo urządzenie jest dosyć ciężkie i dosyć duże, ale jednak kompaktowe i przenośne. Jest też bardzo dobrze przemyślane, ponieważ ma spory wyświetlacz dotykowy do podstawowych funkcjonalności. Ma też sporą baterię, nowoczesny port USB-C i matowe wykończenie, które na pewno zapewni większą trwałość, ponieważ jest to urządzenie mobilne, będzie się zapewne nosiło je w kieszeni czy w torbie, będzie się rysować, mówiąc wprost. Natomiast jest to stosunkowo kompaktowe urządzenie jak na router mobilny w technologii 5G, bo 4G są mniejsze, ale to jest urządzenie o nowszej technologii, w nowszej generacji, dlatego myślę, że warto rozważyć zakup takiego sprzętu jako nawet przyszłościowego sprzętu. Jeżeli w tej chwili nie macie zasięgu 5G u siebie dostępnego, to w przyszłości będziecie mogli korzystać z najnowszej generacji sieci mobilnych. Pomimo że to urządzenie jest kompaktowe i niewielkich rozmiarów, to osiąga naprawdę niesamowite prędkości, bo ja na obciążonych, słuchajcie, sieciach 5G polskich wyciągałem regularnie od 250 do 300 megabitów na sekundę w godzinach szczytu, a po godzinach szczytu osiągałem nawet prędkości na poziomie około 600-700 megabitów na sekundę, co też uważam, że jest naprawdę świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę, że jest to urządzenie mobilne.
Znaczące różnice prędkości osiągałem na korzyść korzystania z samych sieci 5G. W przypadku trybu mieszanego często konfiguracja polskich sieci sprawiała, że osiągałem na przykład prędkości tylko 500 megabitów, natomiast po przełączeniu na tryb 5G Not Standalone ta prędkość podskakiwała do około 700 megabitów na sekundę. To taka porada dla osób, które już nabędą ten sprzęt. Urządzenie możemy podłączyć w dwóch trybach. Głównym jest zdecydowanie Wi-Fi na dwóch zakresach 2,4 i 5 GHz. Natomiast możemy też podłączyć go za pomocą kabla chociażby z zestawu albo jakiegoś jeszcze lepszego, które posiadamy. Z mojej strony rekomendacje dla tego urządzenia, ponieważ zapewnia naprawdę długi czas pracy, kilka godzin można spokojnie korzystać z sieci 5G, a kiedy nam zabraknie energii, szybko doładować to urządzenie. Ta bateria jest naprawdę solidna. Mamy też bardzo dobre prędkości w realnych, rzeczywistych warunkach w sieciach mobilnych zakorkowanych. Te kilkaset megabitów można spokojnie osiągnąć na 5G, a jeżeli sieci są mniej obciążone, to nawet w okolicach 600-700 megabitów nie są to prędkości nieosiągalne, ponieważ ja regularnie takie wieczorami notowałem. Linki do samego urządzenia producenta będziecie mieli w opisie. Natomiast jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę, najlepiej również subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych wideo na temat produktów marki Strong. Hej, hej, do kolejnego wideo.